Halo? Dajcie znać mi, czy widać i czy słychać, dobrze? Bo to jest mój pierwszy live w ogóle. Witam Was bardzo. Już widzę tutaj napisy. Sportowy wymiar, hej Aga. Bambin, hej, dzień dobry. Jarek 91, hej, witaj. Anna Kwaśniewicz, hejka. Ale teraz dajcie mi znać, czy słychać mnie i czy widać. Jakbyście mi napisali. Albo jest opóźnienie i ja nie wiem. Aha, dobrze, słychać wszystko. To fajnie. Jest 17, to może jeszcze, co tu jeszcze, chwileczkę, na kogo poczekamy. Słychać i widać, super, super. No i cieszę się, że już jest tyle osób, że kurczę, nie ma spóźnialskich, tylko tyle osób jest, super. Także, dobra. Więc witam Was serdecznie i to jest okazja z okazji 1000 subów, mój live pierwszy w ogóle, więc przepraszam, jak będą jakieś błędy, też nie mam tutaj specjalistycznego sprzętu, mam taką kamerkę internetową i taki mikrofonik, który w opisie doczytacie, jaki to jest sprzęt. I bardzo Wam dziękuję w ogóle. Też parę słów powiem po angielsku, bo tam widzowie są też po angielsku. Tu mam takie serce piękne. O, nie widać dobrze. I love you, tu jest napisane I love you, to jest serce dla wszystkich. I thank you very much for 1000 subscribers and thank you, my friend, for your support. I love you so much. I tutaj mam taki jeszcze właśnie, więc bardzo Wam dziękuję i dziękuję. Jak macie pytania, dobrze, tutaj sportowy wymiar ma pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się nawigować jednocześnie po trochu wszystko, bo ja mam dużo pytań już od Was, dużo mam, o tutaj mam kartkę, tu mam kartkę i tu jest tyle pytań od Was i plan tylko tak, plan spotkania, no to tak prosto w sumie, będę odpowiadać na pytania, ale mniej więcej w środku zrobię też taką, powiedzmy, mini reklamę moich rzeczy z Amazona i też pokażę Wam, jaki aparat mam i coś tam może pokażę tak z fizycznych rzeczy, takich, co są w realu. Jak pytania, to tam piszcie. Tak, tu sobie mogę odhaczać, bo ja tu mam, co zrobiła. W międzyczasie możecie też się zastanawiać, na przykład do Was pytanie, co Wam się podoba w kanale i na przykład co byście chcieli więcej. To czego byście chcieli więcej? To do Was mam takie pytanie. Tutaj poczekajcie, przeczytam jeszcze sportowy wymiar. Czy jest szansa, że możemy sobie wzajemnie pomóc w naszych kanałach? My celujemy w 3000, a idzie nam ciężko. No to jak to uważa, to proszę tam działać. I teraz, dobra, zaczynam. Od Bambina mam pytanie. Czy jesteś w jakiś sposób zawodowo związana z fauną i florą? Czy jest to Twoje hobby? No, jest to w zasadzie moje hobby, natomiast tak, zawodowo to ja jestem mniej więcej związana, powiedzmy, od wielu lat to tak z grafiką, z projektowaniem, teraz to w sumie można powiedzieć w 3D takie bryły budynków w środku, no tak z grubsza, to tak zawodowo. Natomiast z florą i fauną to jak byłam dzieckiem, może wiele dzieci tak miało, że ja bardzo lubiłam jeszcze w podstawówce też zwierzęta, lubiłam bardzo dinozaury i o tych dinozaurach się dużo uczyłam, jak się nazywają i tak dalej. Bardzo to lubiłam. Natomiast później no to w sumie miałam taką, można powiedzieć, dużą przerwę, ale też na przykład w międzyczasie interesowałam się robieniem filmów, więc to mi się też, myślę, przydaje teraz. I chyba tak kilka lat temu wróciłam, takie mam wrażenie, że ten kontakt z przyrodą jest bardzo jakoś tak potrzebny ludziom dla psychicznego, dla w ogóle lepszego zdrowia i jest to jakieś takie, że odczuwam jakąś po prostu dla zdrowia korzyść z tego. No i też chyba są ważne te problemy w ogóle związane z przyrodą teraz, że chyba widzimy, że jest istotne to, żeby dbać o tę przyrodę.
To pierwsze pytanie, Bambina to było pytanie. Tu mam od Road to Happiness, mam 3 pytania aż, więc po kolei. Jakie programy używa do montażu? Jakie programy używasz do montażu? Więc ja do montażu używam Canvy i w zasadzie to z Canvy korzystam do wielu rzeczy. Na Canvie robię też dzięki. Bambin dziękuję mi za odpowiedź, fajnie. I teraz tak, więc z Canvy używam również do robienia miniaturek do filmów. Canvy używam też do robienia zeszytów i kolorowanek, no i właśnie do montażu, także polecam. I ja korzystam właściwie z darmowej. No, są tam jakieś ograniczenia, na przykład nie mogę zrobić filmu dłuższego niż pół godziny, no nie z wszystkiego mogę korzystać, ale też sporo można zrobić na takiej darmowej. Potem drugie pytanie od Road to Happiness. Co skłoniło Cię do założenia kanału? I to jest w zasadzie temat dość rozległy, bo ja w zasadzie na YouTubie to jestem, z tego co dobrze pamiętam, to chyba 2008 roku. Natomiast ja zaczynałam, w ogóle sobie nawet odnalazłam, że ja animacje 3D na 3D Maxie, to ja robiłam w 2002 roku, więc bardzo dawno. Potem robiłam trochę filmy takie krótkometrażowe, fabularne i nawet byłam w Młode Kadry Debiutanci i miałam rozmowę ze Szturem starszym, więc trochę gdzieś tutaj doświadczenie takie filmowe miałam. Natomiast nigdy po prostu tak wrzucałam te filmy na poprzedni jeszcze mój kanał, nie pozycjonując ich, nie jakoś nic z nimi nie robiąc, nie znałam się na tym kompletnie, no i one w zasadzie tam, no te kanały nie miały, ten pierwszy kanał nie miał zasięgów, no w zasadzie prawie żadnych, bo też rzadko te filmy właśnie były wrzucane. Natomiast drugi kanał to założyłam w 2020, ale to dlatego, że na poprzedni kanał nie mogłam wejść, bo tam jakieś były problemy z logowaniem, czy coś, jakieś zmiany wprowadził chyba YouTube i po prostu także w 2020 założyłam ten obecny kanał, natomiast ja go przez długi czas traktowałam do przechowywania filmów tylko w zasadzie i się nie interesowałam tym więcej. Natomiast nawet jest tutaj, przeczytam sekundkę, co tutaj się pojawiły osoby. Heniu, hejka Agnieszka, witam wszystkich, łapka w górę zostawiona i Road to Happiness, właśnie omawiam Twoje pytania i cieszę się, że jesteś. Hej Aga, szybko z pracy piszę, miłego dnia wszystkim, wspierajcie Agę, dzięki. Road to Happiness bardzo polecam też zobaczyć i to jest świetna dziewczyna i bardzo fajny kanał też ma. Tak, także ten drugi kanał w 2020 założyłam, natomiast w 2023 roku, w marcu, zdecydowałam się po prostu na rozwój tego kanału i też tak jest, powiedzmy, że mam sytuację w pracy głównej, którą mam dość taką ciężką, że no powiedzmy finansowo problematyczne to jest dość mocno, no i też pomyślałam, że może w związku z tym warto by rozwinąć kanał, a pomysł mój pierwszy był od tego, że zaczęłam rozwijać od medytacji, bo sama sobie lubię robić medytacje i stwierdziłam, że wiem jakie robione błędy są w tych medytacjach i że może spróbuję sama też robić ten kanał taki z medytacjami, no ale to tak za bardzo nie poszło, poza tym teraz jak robię na cały świat, no to medytacje by nie przeszły, bo to trzeba czytać i to się nie da za bardzo tego robić, no ale zaczęłam właśnie tak przyrodniczo bardziej to rozwijać. Tak, także to jest cała historia po prostu z tym wszystkim. Więc od tamtego czasu, jak się wzięłam 2023, to już po prostu oglądam kanały, no, edukuję się i robię to tak bardziej, powiedzmy, no bardziej profesjonalnie, na możliwości moje, bo nie mam jakichś finansowych dużych. Zobaczę, co tu się jeszcze dzieje. Bambin, hejka wszystkim. Heniu, nareszcie Ciebie można ujrzeć na żywo. No, Wy mnie możecie ujrzeć na żywo, a ja Was nie widzę, to jest specyficzne bardzo, ale cieszę się, że piszecie, bo zawsze ten odbiór jest od razu lepiej jakoś, od razu się lepiej gada, jak jest odbiór, nie? Marcinko, witam i pozdrawiam. Czy dostałaś nagrodę od YouTube'a? Nagrodę? Nagrodę to tylko taką ikonkę dostałam na razie, jakąś taką ikonkę z jakimś pucharem, taką malutką, tak, ikonkę, ale nie, realnie to jeszcze trzeba daleko, ale już coś. Pierwsze koty za płoty, czy jak to tam.
Tak, i jeszcze trzecie pytanie od Road to Happiness. Jaki jest Twój cel na najbliższy rok? Na najbliższy rok. Więc no oczywiście chciałabym monetyzacji, natomiast zostało mi, ja w tej chwili mam około 1000 godzin filmów długich oglądniętych, a trzeba mieć 3000 do pierwszego stopnia monetyzacji, tak w skrócie. Więc oglądanie długich filmów dla mnie jest bardzo cenne teraz, także zapraszam Was do długich filmów, czy tam gdzieś komuś podesłać jakiś film, także to jest bardzo cenne dla mnie. No i będę robić różne filmy, w zimie pewnie więcej takich może relaksacyjnych, z muzyką relaksacyjną, z przyrodą, różne będzie się działo. Tak, następne pytanie, cieszę się, że Was tak dużo w ogóle, super. No, następne, od Ewy K. 7702. Jakie miałaś, Agnieszko, jako dziecko zwierzęta w domu? No więc jako zwierzęta w domu. Najpierw mieliśmy chomiczka, natomiast to jak byłam wtedy bardzo mała i to rodzice się zajmowali tym chomiczkiem, bo to chyba byłam w przedszkolu. Potem miałyśmy rybki, to znaczy napisałyśmy podanie o rybki do rodziców, do takie, i rybki, o, puchar do mnie przyszedł, Anna Kwaśniewicz mi dała puchar, super. Właśnie taki puchar mniej więcej mi YouTube ikonkę przesłał. No i rybki mieliśmy od sąsiadki, to były głupiki, ale potem żeśmy też dokupywałyśmy glonojad, to chyba mojej siostry był glonojad, były sumiki różne, przez chwilę była żabka, ale ona atakowała rybki, więc musiała wrócić z powrotem do zoologicznego. Tak, były psy różne. Najpierw była sznaucerka, no to głównie mój tata się nią zajmował. Potem ja miałam takiego ukochanego Goldena, ale nie wiem, czy tu się uda mi go pokazać, bo tutaj udostępnię ekran, nie wiem, czy mi się uda to pokazać, ale chyba nie wiem, czy mi się uda okno. A może się uda, zaraz. O. No i to jest ten duży pies, to jest Golden Retriever, a mały to jest spanielka i mały to no dobra, to już o małym nie będę mówić, bo to już chcę więcej o sobie mówić, a resztę pozostawić domowników bez opowiadania o nich. Natomiast ten większy był właśnie takim moim ukochanym, wspaniałym psem. On się nazywał Ibis i był po prostu no wspaniały. Taki terapeutyczny pies. Wszyscy po prostu jak szłam do parku, to się zachwycali. O, już może się wrócę teraz jakoś do Was. Mam nadzieję, że się uda. Nie wiem, czy się teraz uda. No i teraz właśnie. O, dobra. Nie wiem, czy Wam się udało to udostępnić, czy nie, bo tutaj pierwszy raz robię te zabawy. No i tak, więc tych piesków, zwierzaków było dużo. Dobrze jest, pokazało się, no to super. Także Ibisa bardzo naprawdę wspominam wspaniale, to był wspaniały pies, ale wszystkie właściwie spaniele 2 były w domu jeszcze, tak, 2 spaniele były i Ibis, także w różnych okresach, powiedzmy mniej więcej. Także tych psów rzeczywiście było i różnych zwierzaków w domu było u nas. O, tak, i tutaj już jestem w połowie mniej więcej pytań, tak mniej więcej w połowie. Kto tu jeszcze napisał? O, Bambin. Mi podobał się ten film z żagli na bagrach. Mega relaksująca muzyka. No to super, bardzo się cieszę. Ja bagry mam dość blisko, odkąd mieszkam, to mam tak z buta, chodzę sobie na bagry czasem. Dzisiaj też byłam, to jakieś tam zdjęcia już przesłałam Wam z łabątkami. I czasem tak właśnie jest niespodziewanie. Z tymi żaglami tak było, że ja sobie przyszłam i patrzę, a tu jakieś żagle, w ogóle o co chodzi, nie? No i potem koleżanka mi mówiła w ogóle, co to się działo, jakieś regaty, także bardzo fajnie też rzeczywiście, że się tam załapałam wtedy na to. O, jesteśmy tak w połowie, to Wam teraz zrobię taką przerwę, pokażę Wam tutaj różne rzeczy, bo ja też się na Amazonie zajmuję robieniem różnych rzeczy, ale takich też związanych przyrodniczo. I tu mam takie różne zeszyciki. O, na przykład tu jest zeszyt, tu, o nie wiem, czy dobrze ostrość jest, no ale tak mniej więcej. O, to jest taki zeszyt dziki. O, tu mam jeszcze na przykład kapibary. I te zeszyty, ja zwykle w opisie linkuję Wam te główne przynajmniej, natomiast ich tam jest dużo różnych, jak się
Jak się w ogóle kliknie moje nazwisko pod jakimś jednym zeszytem, no to wtedy mi wyskakują wtedy wszystkie różne moje inne rzeczy. To jest kapibara taka, ona tam jest w środku, no ona ma kratkę w środku, taką kratkę ma. Tutaj na przykład mam, to jest taki zeszyt, który bardzo lubię, bo tutaj zrobiłam taki zeszyt ze zwierzakami z naszego kanału, z filmów, które były. I tutaj też jest taki zeszyt. Także polecam, bo to jest takie trochę, to jest też trochę taka cegiełka dla rozwoju, żeby ten kanał mógł istnieć i żeby się mógł rozwijać. A teraz jeszcze idą święta, więc można jakieś gadżety dla zwierzakolubnych. I mam też jedną jeszcze kolorowankę, bo tu wszystkiego nie mam przy sobie, ale mam jeszcze, zaraz, żeby tak mi nie świeciło bardzo, tu jest ciężko. To jest taka kolorowanka dla zakochanych akurat, ale tu jest też dużo różnych zwierzaków, bo są też na przykład, są też kwiatki, są też jakieś takie romantyczne zwierzaki, dwa zwierzaki, króliki, ale są też takie, na przykład z ludźmi, ale właśnie z psiowymi ludźmi, z psiowymi ludźmi, trochę tutaj widać może, tak, z psiowymi ludźmi, więc takie różne, różne, ale też takie z wyjazdów jakieś kolorowanki, Wenecja chyba tam była, trochę trudno mi tu pokazać, bo tak, więc to są moje kolorowanki. Co tu jeszcze mam ciekawego? Jeszcze chciałam Wam pokazać w ramach przerwy aparacik. To jest taki aparacik, który dostałam od osoby, która nawet jest obecna, ale właśnie nie chcę zdradzać danych i bardzo serdecznie dziękuję tej osobie. I dostałam taki aparacik, na którym teraz właściwie, głównie na nim działam. Właściwie to chyba tylko na nim działam teraz. No i on jest, jak to się rozwija, on nie jest duży, więc nie jest ciężki. Natomiast widzicie, jak się wyciągnie tą lufę, to ona trochę nawet jest konkretna i on ma w ogóle zoom 30 razy. To jak widzieliście może moje zdjęcia księżyca, no to ona naprawdę fajnie działa i nawet te jakieś perforacje na tym księżycu są widoczne. On ma jeszcze taki monitorek ma tutaj, tu ma monitorek, natomiast ten monitorek jest jeszcze tak rozkładany i można na przykład sobie tak selfiki robić też do siebie, czy jakoś tak w sensie ten monitor można fajnie ja go zawsze w opisie piszę, jaki to jest aparacik i przyznam, że go nie reklamuję, bo mi kazali, tylko w sensie po prostu przy okazji się dzielę. To jest Panasonic Lumix, ale zawsze w opisie na końcu piszę jaki jest aparacik. To jest z takich ciekawostek. Jeszcze Wam mogę tu pokazać coś z fizycznych ciekawostek, sekundkę. To jest takie drzewo bardzo ważne dla mnie. To jest drzewko szczęścia i to drzewko szczęścia ja zasadziłam, jak miałam 5 lat i odpadło od innego drzewka i ja je sobie dałam najpierw do wody, a potem je zasadziłam i to drzewko jest ze mną całe życie w zasadzie, więc też bardzo je cenię. Tak, dobra, to jest przerwa, to była przerwa reklamowa. Tak, tutaj Bambin, widziałem zeszyty i kolorowanki, super, że widziałeś, także polecam też, możecie polecać też innym, dzięki, że drzewko się podoba, super, bo to jest bardzo fajne drzewko, bardzo je lubię i po prostu tyle ze mną przeszło już życia, kawał i naprawdę super jest, także okej, dobra i następne pytania, tu mam jeszcze jakieś pytanie od Bambina. Jakie masz w domu zwierzęta? Oczywiście oprócz pająka, którego już poznałem. Niestety w tej chwili nie mam żadnych takich zwierzaków tak zwanych hodowlanych, tylko właśnie typu jak jakiś pająk wpadnie albo za oknem to sikorki czy sroki czy jakieś takie. Niestety nie mam teraz warunków, żeby trzymać zwierzaka. Niestety taką mam sytuację, że nie dam rady niestety teraz mieć. Dalej, Beauty of Nature. Jak pozycjonujesz, to bardziej takie fachowe, jak pozycjonujesz swoje filmy? No to w sumie ja głównie korzystam z wyszukiwarki YouTube'a i sobie wpisuję na przykład różne hasła, sprawdzam, co ludzie wpisują. Sprawdzam na wyszukiwarce, co ludzie wpisują, i z tego się staram korzystać. Natomiast nie używam żadnych programów właśnie, bo też nie mam takich możliwości w tej chwili, niestety, żeby kupować różne programy, bo tych programów można sobie sporo kupować, że tak powiem, i wydawać jest na co.
i na sprzęty, i na programy, natomiast ja nie kupuję i więc tak jakoś sobie radzę. Natomiast myślę, że to jest pocieszające dla tych kanałów, które właśnie, no które nie mają jakichś finansów, no a chcą spróbować, no to mi 1000 subskrypcji zajęło jakieś 1,5 roku, więc nie tak szybko, ale najważniejsze to chyba mieć taką cierpliwość, wytrwałość, co czasem jest trudne, ale po prostu robię i te kroczki po trochu i do przodu. Staram się, jak widzicie, codziennie wrzucać filmy, no może czasem się zdarzy, że akurat nie ma, ale no, ta systematyczność jest ważna, to jest bardzo ważne i po prostu no, da się jakoś bez kasy, tylko no, na pewno jest to trudniejsze, nie? Dobra. O, Bambi mi dziękuję, tak, okej, dzięki, typowałem, że masz właśnie takiego Golden Retrievera, o, widzisz, no, tak, nie, to był wspaniały pies, naprawdę, jejku, mam nadzieję, że w niebie będzie też taki, że go spotkam. Dobra, teraz dalej tak, tu jeszcze jest od Beauty of Nature, bo tu kilka mi dał kolega i tak, w jakim miejscu będziesz za 5-10 lat, takie poważne dość pytanie, na YouTubie, w jakim miejscu będziesz za 5-10 lat na YouTubie? Ja sobie myślę, że przede wszystkim teraz chyba jest istotna sprawa przyrody i myślę, że dużo zależy od tego, jaka będzie sytuacja przyrody naszej właściwie na całym świecie i to jest taki temat, który no dzięki temu, że ten kanał mój, jak widzicie, ma zasięgi może nie jakieś gigantyczne, ale jednak na cały świat, no to te tematy możemy też omawiać i to są tematy no, międzynarodowe, w ogóle no, po prostu na całym globie ta sytuacja przyrody jest bardzo istotna teraz, więc myślę, że jeżeli na przykład będę miała duże zasięgi i też po prostu jakoś zarabiać na tym kanale, po prostu mieć i finanse i zasięgi, no to wtedy mogę też więcej robić, nie? Też dobrego, nie? Dla przyrody. Możemy wspólnie w zasadzie robić, bo to wtedy właśnie o to chodzi, że można coś działać wspólnie, właściwie na cały świat, nie? Więc tak, więc to mniej więcej tyle na to pytanie. Trzecie pytanie od Beauty of Nature. Przepraszam za mój angielski, bo ja wiem, że kaleczę czasami, przekręcam coś. Czy planujesz założyć inny kanał na YouTube z innym tematem głównym? No nie planuję, bo w zasadzie powiem Wam tak, że mimo tego, że chcę zarabiać na tym kanale, no to jednak też jest to dla mnie bardzo, no też hobby, też traktuję to jako coś takiego, co lubię, co mam wrażenie, że daje mi dużo przyjemności, no i też właśnie ta troska o tą przyrodę, o tą przyszłość naszej planety i to mi jest gdzieś bliskie sercu, natomiast gdybym miała tak traktować ściśle tylko biznes, żeby czerpać kasę i tak w sensie na różne tematy, które na przykład mnie nie interesują, no to wydaje mi się to trochę takie, no dla mnie przynajmniej mało sensowne. Nie mam aż takiego ducha biznesmena, powiedzmy, nie, że po prostu tylko jakby kasa, tylko jakby dla mnie to się łączy, nie, że jakby i serce i dobrze, jeżeli na tym można też coś mieć po prostu, żeby też więcej móc robić, nie. Więc tak, więc nie planuję, no nie wiem, czy to się kiedyś zmieni, no, ale natomiast teraz nie mam takich myśli w ogóle. I teraz ostatnie pytanie jeszcze, to jest w ogóle już chyba ostatnie pytanie, więc jak coś to piszcie jeszcze, gdyby ktoś miał coś takiego, co szybko da się omówić. Tu jeszcze ktoś pisze, zaraz, Anna Korpak, pozdrawiam i jeszcze raz gratuluję. Super Aniu, dziękuję Ci serdecznie. Więc tak, tutaj pytanie następne od Beauty of Nature. Muzyka do filmów, z jakiej bazy korzystasz? No ja głównie znaczy właściwie korzystam z bazy YouTube'a, bo ci, co mają kanały, no to wiedzą, że to jest dość duża baza. Natomiast na przykład na moim kanale dawałam też filmy, co rzadko robię, ale z koncertów gospel chyba 2 razy, natomiast to jest taka muzyka specyficzna, że oni się nie nastawiają raczej na biznes, że chcą na tym zarobić i po prostu zezwalają też na to, żeby publikować ich muzykę. No im raczej zależy na tym, żeby po prostu jak najwięcej ludzi słuchało takiej muzyki, a to jest też taka, ta gospel jest też taka, mam wrażenie, nie jakaś, można powiedzieć jakoś związana z religią, ale jest taka, myślę, nienachalna i taka, że dla każdego jest jakaś taka raczej sympatyczna w słuchaniu, więc lubię na te koncerty na przykład chodzić i też widzę, że widzowie też lubią to po prostu oglądać, więc tak.
No i co tu jeszcze? Następne to tak, co tu jeszcze powiedzieć? Aha, no a jak po kobiecie głębiej w kanale, ale to już takie, to znajdziecie też nawet moją muzykę na gitarową gdzieś, ale to już musicie bardzo pokopać, bo to jeszcze chyba z czasu, no tak, z czasu, kiedy ja jeszcze nie planowałam na tym kanale tak profesjonalnie działać, więc sobie wrzucałam różne rzeczy, ale też można znaleźć coś takiego. Anna Kwaśniewicz, który park najbardziej lubisz odwiedzać? No ja tutaj blisko mam taki park rzeczny i tam w sumie często na przykład chodzę. O, Beauty of Nature przyszedł. Ja już twoje pytania, Michał, omówiłam wszystkie, będziesz musiał się potem odtworzyć, bo już poomawiałam. Oprócz chyba jednego, które mi się powtórzyło z jakimś innym i było podobne. Tak, więc park, no to chyba park rzeczny mam blisko, więc tam często bywam, ale też przy bagrach jestem często, jak widzicie, zwłaszcza zimą. Tak, o, Michał odpisał, że obejrzy potem od początku, dobra, super. No więc przy bagrach często bywam i tam jest taki właściwie, można powiedzieć, park, bo to jest taki jednocześnie jezioro, jednocześnie też zieleń utworzona. Tam lubię bywać, jak widzicie może na kanale, zwłaszcza tak jesienią, zimą, bo w lecie tam jest w ogóle bardzo dużo ludzi, bo się chodzą pływać i opalać, a teraz dzisiaj jak byłam, no to mors jakiś był, no to oczywiście go nie kręciłam, bo wiecie, nie będę tam pana rozebranego kręcić, więc ale on tam jak kręciłam te ptaszki, dzisiaj te łabędzie, no to i robiłam zdjęcia, no to on tam właśnie gdzieś w pobliżu też był. Także ja w ogóle jestem w takim miejscu, że tu jest fajne tereny są, też mam dość blisko Wisłę i też tu bywam nad tą Wisłą, też tam jakieś filmiki robiłam, jakiś filmik z nad Wisły, chyba kormorany kręciłam nad Wisłą, tak, bo dzięki temu aparacikowi, co wam pokazywałam, no to właśnie mogę też robić takie zbliżenia różnych ptaków, które nie podejdą normalnie. Także parków mamy dużo w Krakowie i ja też, jak sobie zobaczycie, ja mam też tam taki dział filmów i tam właśnie różne parki są, nie? Parki krakowskie, więc to się dzieje i w Krakowie w ogóle powstają różne też parki kieszonkowe, różne, to się jakoś tak na szczęście rozwija. Coraz więcej się jakoś o tej przyrodzie mówi i coraz więcej się widzi wagę, że to jest jednak ważna sprawa, ta przyroda, że bez niej to raczej nie damy rady. Dobra, tutaj mam chyba tak, wszystko już no i właśnie gdybyście mieli coś, co wam się podoba na kanale, jakich filmów na przykład więcej chcecie, no to chętnie się podzielcie na przykład właśnie co lubicie oglądać bardziej, co warto rozwijać, to też warto, będę chętnie to czytać, możecie też później, jak się zastanowicie. Także tutaj chyba już mniej więcej, tak, no mniej więcej chyba tyle, jeżeli jakieś pytania jeszcze się pojawi, natomiast cieszę się bardzo, że was tyle jest, że tyle osób i że jesteście aktywni, bardzo jest mi w ogóle miło i cieszę się, że się pojawiło tyle osób na tym live i tu jeszcze serce moje pokażę, piękne I love you, piękne serce. No i bardzo wam dziękuję i cieszę się w ogóle, że mogłam was poznać i jeszcze chciałam na to zwrócić uwagę, że kanał właśnie o takiej specyfice przyrodniczej, to przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że zrzesza ludzi takich bardzo sympatycznych. U mnie na kanale nie ma żadnych jakichś kłótni, jakieś obrażania się i po prostu jest miła atmosfera. Ja w zasadzie nie muszę z jakimś hejtem walczyć, nie wiem, może 2 razy mi się zdarzyło, że ktoś mi coś napisał niemiłego, ale tak za bardzo to raczej nie, więc natomiast ja też nie, natomiast to jest na YouTubie fajne na przykład, że jak są jakieś obraźliwe komentarze, to ląduje w tak zwanym koszu i ja nie muszę tam zaglądać na przykład, więc ja na przykład nie sprawdzam kosza, jeżeli tam jest, że potencjalnie mogą być jakieś obraźliwe, no to ja po prostu tam nie zaglądam, więc nawet gdyby się ktoś pojawił jakiś taki, no to po prostu ja nie sprawdzam tam kosza. Także natomiast ja po prostu mam takie doświadczenie, że naprawdę osoby, które zajmują się przyrodą, które kochają przyrodę, no to są w ogóle jakieś takie serdeczne i bardzo dużo tutaj doświadczam właśnie miłych słów i jeszcze tak międzynarodowo i też nawet jak były u nas te potopy w Polsce,
to się interesowali, zagranica się interesowała, no bardzo naprawdę, bardzo serdecznie z każdego miejsca globu, wszyscy są bardzo sympatyczni i po prostu kochamy wspólnie tą przyrodę, no i możemy się o nią troszczyć na tyle, na ile możemy. No ja jeżeli rozwinę bardziej kanał, to będę mogła też więcej robić razem z Wami oczywiście, bo to jest wspólne działanie, także naprawdę serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną i tym, co mają kanały, to życzę też jak najszybciej tego 1000 suba, a ci, co już mają i rozwijają się, to też, żeby jak najlepiej właśnie ten rozwój szedł. No a wszystkim, którzy po prostu kochają zwierzaki, no to też, żeby mogli cieszyć się z tego bycia z przyrodą. Także bardzo dziękuję. Ktoś mi nawet puścił serduszko, tam ikonkę serduszka. Także serdecznie Wam dziękuję. I może jeszcze przeczytam, co tutaj napisaliście tak na koniec, te końcowe rzeczy, których jeszcze nie zdążyłam przeczytać. Tutaj od Henia. Życzę Ci, Agnieszko, 2000 subskrypcji już do końca tego roku. Serdecznie dziękuję. No super, naprawdę bardzo się cieszę. Może się uda, mam nadzieję. Z Wami na pewno. Michał Miazek. Super, czekamy na więcej. Bambin. Fajnie wyszedł ten pierwszy live. Oj, dziękuję, to bardzo miły taki odzew, od razu mi jest miło. Bardzo sympatycznie się oglądało, a mi się sympatycznie czyta, bo jakby wiecie, jakby nikt mi nie pisał, to ja bym tu tak nie wiedziała, czy mówię do ściany, nie? No i tutaj, co tu jeszcze? Michał, ja i oczka takie piękne gwiazdeczki. Jarek, super, czekamy na kolejnego live'a, super. Także dziękuję Wam i powodzenia Wam we wszystkich Waszych sprawach, przedsięwzięciach, wszystkich walkach, żeby wszystko Wam się udawało i serdeczne dzięki Wam. Jeszcze raz, I love you, I love you, I love you, I love you.